Rynek nieruchomości w ostatnim dniu października, na przełomie listopada, pomiędzy jednym Sejmem a drugim, pomiędzy jednym rządem a kolejnym rządem. I tutaj taka lista 9 spraw, na które warto zwrócić uwagę, choćby na to, że dzisiaj, w chwili kiedy nagrywam tę audycję, przed chwilą właśnie pani marszałek Witek podjęła decyzję wpływającą na rynek nieruchomości, na niezatwierdzenie jednej z ustaw. 9 spraw, które dotyczą byłego rządu, warto go ocenić, i 9 spraw, które dotyczą również przyszłego rządu, niezależnie kto nim będzie, bo ktoś z tymi problemami będzie się musiał zmierzyć, a te problemy mają wpływ na ciebie. Jeżeli chcesz kupić mieszkanie, jeżeli chcesz sprzedać mieszkanie, jeżeli chcesz kupić działkę, wybudować dom, jeżeli chcesz sprzedać działkę, no to chyba wpływają na wszystkich, którzy istnieją na tym rynku nieruchomości, bo to nie tylko dotyczy sprzedaży, ale również wynajmu. Działania polityków bardzo mocno oddziaływały, zmieniały polski rynek nieruchomości, który naprawdę trudno nazwać wolnym rynkiem. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, zmiany prawa, subskrybuj ten kanał, sugeruj nam tematy audycji, które chciałbyś zobaczyć. Zapraszam do dyskusji na nasz serwer Discord, link na dole. Zapraszam do zaglądania na stronę symen24.pl, gdzie znajdziesz sporo wiedzy o obrocie nieruchomościami. I jakie to będzie 9 punktów, które zamierzam poruszyć? Na przykład to, że marszałek Sejmu utrąciła dziś możliwość wprowadzenia jednego z takich głównych pomysłów, czyli domów jednorodzinnych bez pozwolenia. Ale to będą także losy pustostanów, cesji umów, nowych planów przestrzennych, nowych warunków technicznych, mniejszych PCC i na przykład tego dotowania lub braku dotowania, popytu w nieruchomościach, różnicach w koalicji, wakacjach kredytowych. Zanim przejdę do podsumowania tych spraw i tego, co będzie w przyszłości, muszę powiedzieć, że obecny jeszcze dziś minister odpowiadający za budownictwo, za nieruchomości, czyli minister również zajmujący się technologią, który w rządzie, o ile dobrze pamiętam, jest chyba około 1,5 roku, był wyjątkowo aktywny w zmienianiu rynku nieruchomości. I tak też szczerze mówiąc, nie wiem, co było jego aktywnością, jego pomysłami oryginalnymi, a co mu narzucili koledzy z rządu, czy też po prostu z PiS-u, bo to może być różnie, o tym powiem. I przechodząc do tych rzeczy, co utrąciła marszałek Witek? Ciszkiem, myszkiem chciano wprowadzić możliwość budowania domów jednorodzinnych bez pozwolenia. Nie domów do 70 m2, co zrobiono, tylko domów jednorodzinnych o dowolnej powierzchni. I to lansowano jako wielki pomysł rządu, a chciano to wprowadzić przy okazji zupełnie innej ustawy, niekoniecznie związanej z budownictwem, czyli związanej z energetyką. Marszałek Witek powiedziała, że Sejm już obecnej kadencji się nie zbierze, tym samym wszelkie ustawy, które były w procedurze uchwalania, po prostu nie zostaną uchwalone. Dodam od razu, że to prawo nie bardzo tak musicie żałować, że nie weszło, bo ja nie wiem, dlaczego było tak bardzo lansowane, skoro już od wielu, wielu lat dom jednorodzinny można budować bez pozwolenia, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę jednorodzinną i jeżeli zabudowa tego domu bez określenia jego powierzchni nie będzie oddziaływała na działki sąsiednie. Więc ta zmiana była taka, powiedziałbym, no trochę zmiana, ale trochę danie tego, co już mamy. Druga sprawa to pustostany, walka z pustostanami, ograniczenie pustostanów, no są w zasadzie w programie wielu partii wchodzących do przyszłej spodziewanej koalicji.
PO chciało dawać jakieś pieniądze gminom, 10 miliardów na remont starych budynków. Różne te pomysły są. Dodam, że walka z pustostanami była zaznaczona już również przez rząd PiS, to nawet pamiętam, premier czy wicepremier Sasin takie pogłoski, takie pomysły rozpowszechniał, że będziemy walczyć z pustostanami, ale tak naprawdę nic z tego nie wyszło, to miały niby gminy walczyć i okładać kogoś, jeżeli utrzymywał mieszkanie, lokal mieszkalny jako pustostan dłużej niż chyba 3 miesiące, jeżeli pamiętam w tym pomyśle było, to miałby płacić więcej, ale ten pomysł został zlikwidowany. Nie wiem, czy go zlikwidował obecny minister od spraw technologii i rozwoju, czy też został po prostu zlikwidowany jako pomysł trudny do realizacji, bo ja nie bardzo wiem, jak to miało się robić w każdym razie, jak to miały robić samorządy, czy miały jakąś policję pustostanową powołać. Problem pustostanów pozostaje dla kolejnego rządu. Cesje umów deweloperskich to był taki program, sztandarowy program. Skończymy z ludźmi z patologią, którzy wykupują mieszkania od deweloperów, rezerwują tam jakieś mieszkania i te cesje ograniczymy. Nie będzie można robić tych cesji i w związku z tym nie będzie spekulacji mieszkaniami. Ale też potem w praniu wyszło, że ta walka z tymi cesjami jest taka nie zupełnie do końca, tym bardziej, że wiele osób, które właśnie zarabiało na kupowaniu, rezerwowaniu lokali mieszkalnych u deweloperów i potem odsprzedawaniu ich innym, robili to profesjonalnie i nie robili to poprzez umowę deweloperską. Wobec tego to ograniczenie, które zostało wprowadzone, po prostu tych osób z góry nie dotyczy, czyli taki ćwierć sukces, można powiedzieć. Nowe planowanie przestrzenne i to jest potężna zmiana i muszę powiedzieć, że ten rząd zrobił w moim pojęciu zmianę w dobrym kierunku. Chodzi mi o to, że po prostu wreszcie w Polsce wprowadzono coś, zasadę taką w planowaniu, że przeznaczaj ziemię pod budowę po kolei w ramach możliwości zbrojenia i w ramach potrzeb tych rzeczywistych, które istnieją w gminie. Nie doprowadzaj do zabudowy rozproszonej i odległości między domami jakimiś ogromnymi. Zmierzaj ku koncentracji, rób to tak, jak jest w Europie mniej więcej. Ja to mówię bardzo w skrócie, bo audycje na temat tej ustawy o planowaniu przestrzennym liczne, które ją wyjaśniają dokładnie, masz poniżej i konsekwencje tej ustawy, ale czego zabrakło, przynajmniej do dzisiaj, do chwili, kiedy nagrywam tę audycję, zabrakło kilku rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Wobec tego nawet samo stworzenie planu ogólnego nie będzie możliwe, skoro nie ma rozporządzenia, które mówi, jak mamy obliczać te przyszłe potrzeby mieszkaniowe i ich stopień zaspokojenia. Czekamy na to, to już będzie pewnie zadanie dla nowej władzy, no chyba że jakimś rzutem na taśmę zostanie to wprowadzone przez starego ministra, który właśnie zresztą ogłoszenie jest, że podpisał na stronie ministerstwa 26 października nowe rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. I to rozporządzenie też ma takie dwie strony, bo zawsze każde działanie, to jest tak, każdy kij ma dwa końce i każde działanie tak wygląda. Ono w jakiś sposób ma zapobiegać temu, co jest zdefiniowane przez patologię, czyli budowania małych mieszkań, albo też bardzo gęstej zabudowy, albo też oszukiwania przepisów dotyczących miejsc parkingowych i budowanie parkingów pod hasłem budujemy to dla niepełnosprawnych, a tam wiemy, że jest tak dużo tych miejsc, że będą parkowali wszyscy inni z tego osiedla, oraz do takiego budowania lokali, które są de facto lokalami mieszkalnymi, ale sprzedawane są jako użytkowe, lokale z innym zresztą VAT-em, ale mogą być na przykład nie 25 metrów,
tylko mogą mieć powyżej na przykład 17, 15 i tak dalej. No, te działania są w miarę słuszne. Oczywiście niektórzy mówią, że takie ograniczenia dla deweloperów mogą spowodować to, że koszty budowy będą wyższe i w związku z tym mieszkańcy, ci, którzy chcą kupić mieszkania, będą płacili trochę więcej za mieszkania, ale zawsze trzeba coś wyważyć i każdy z Was może ocenić, czy chciałby doprowadzać do takiego mocnego zagęszczenia budowy, czy też może jakieś przepisy należy wprowadzić, które by chroniły przed czymś chociaż trochę, bo te 25 metrów to nadal jest mały lokal, szczerze mówiąc. Mniejszy podatek od czynności cywilnoprawnych, a właściwie zerowy podatek od czynności cywilnoprawnych został wprowadzony dla tych, którzy kupują pierwsze mieszkanie. Musisz oświadczyć, że kupujesz pierwsze mieszkanie. Jeżeli coś się stanie, czy jak też właściwie dojść, że skłamałeś, no to jest takie niełatwe i niejasne, ale jeżeli byś chciał kupić już szóste mieszkanie w tym samym osiedlu, to masz zapłacić większy podatek od czynności cywilnoprawnych. Będziesz musiał właściwie, bo to wejdzie dopiero w wysokości 6%. To takie kolejne działanie, takie zmierzające do walki z spekulacją, czyli wpisujące się w te wprowadzone ograniczenia cesji umów, czy to deweloperskich, czy rezerwacyjnych, czy też w ograniczenia, które nie weszły w życie, dotyczące pustostanów. No, zobaczymy, jak to będzie działało. Moim zdaniem taki trochę papierowy przepis, bo dlaczego, jeżeli ktoś ma kupić 10 mieszkań, to musi kupować je w jednej inwestycji, jak może w kilku. Tak to powiedzmy szczerze. Siódmy punkt, kredyt, bezpieczny kredyt 2%. Temat rozpalający w ogóle dyskusję. Wielu uważa, i ja też zresztą, większość uważa, że program doprowadził do wzrostu cen mieszkań w jednych miejscowościach większego, w innych mniejszego. Zresztą to też w zależności, jakie były ceny nieruchomości, mieszkań w tych nieruchomościach, bo na przykład w takiej Warszawie to duże mieszkania w ogóle nie łapią się na ten produkt, więc on na nie średnio oddziaływuje, a w niektórych miejscowościach prawie wszystkie mieszkania, czy wręcz wszystkie mieszkania łapią się na ten produkt, który jest produktem tańszego kredytu, dawaniu pieniędzy popytowi, bez jakichś limitów ceny metra kwadratowego, bez żadnych ograniczeń takich istotnych, no oprócz tam wieku, tego, że to jest pierwsze mieszkanie, czy też ogólnej kwoty. I ten program właśnie spowodował zwyżkę cen mieszkań. Co zrobi z nim nowy rząd? No zobaczymy. Przyszli spodziewani koalicjanci, mają różne pojęcie. Jedni mówią, tak jak Hołownia, żadnego rozdawnictwa, wspierajmy zupełnie budownictwo w inny sposób, poprzez ulgi podatkowe. PSL i PO miały w swoich programach, czy też mają w swoich programach, jedni mają 1,5%, inni 0% kredytu i to jest takie hasło, bo nawet nie jest powiedziane, co z tym zrobić, czy będą jakieś ograniczenia, czy będą modyfikacje tego programu. No i na razie jest taka sytuacja, że ci, którzy chcą skorzystać z tego programu, tak mocno postanowili z niego skorzystać, że przekroczyli wszelkie założenia, o czym mówimy zresztą w innych audycjach, linki na dole, i to może spowodować, że ten program zostanie naturalnie wygaszony, zatrzymany na jakiś czas poprzez nową ustawę. Czy nowe władze będą chciały się zająć tym problemem i czy go zmienią? No to zobaczymy, bo to jeżeli dojdzie do władzy koalicja, ta, której się wszyscy spodziewamy, będą musieli koalicjanci po prostu między sobą ustalić zasady i filozofię podejścia do gospodarki. Jak im to się to uda, jak to wyjdzie, zobaczymy. Ja na pewno nie będę prorokował tego, co zrobią politycy, bo to jest nieprzewidywalne. Co jeszcze mamy? Wakacje kredytowe dla osób, które wzięły kredyty mieszkaniowe. I tu mamy sytuację taką, że nawet rząd obecny
miał jakiś pomysł na wprowadzenie tych wakacji kredytowych, no ale to jest tylko pomysł, skoro w ogóle Sejm się, i tak był mało możliwy do zrealizowania pomysłu, bo musiał przejść przez Sejm, przez Senat, jeszcze wrócić do Sejmu i był tutaj zatwierdzony, no ale skoro marszałek Witek ułatwiła wszystkim działanie, stwierdzając, że Sejm się już po prostu nie zbierze, skoro tak, no to wiadomo, że ten pomysł i ta sprawa zostaje dla następnego rządu. Jaki on będzie, tego nie wiemy, ja nie wiem, nie będę mówił, kogo prezydent Duda powoła do tworzenia rządu, no ale duże prawdopodobieństwo jest takie, że wcześniej czy później władzę przejmie koalicja. Nie wiadomo, czy premier zostanie z tej koalicji powołany w pierwszej kolejności, czy też drugiej. Zobaczymy. Sądzę zatem, że sprawę wakacji kredytowych znów będzie musiała załatwić koalicja. I pytanie, czy ona się dogada między sobą, skoro ma różne podejście do gospodarki, czy będzie chciała pomagać ludziom, czy powtórzy to, co chciał zrobić obecny rząd, czyli wprowadzenie tych wakacji kredytowych, ale dla odróżnienia od tych poprzednich z jakimiś kolejnymi ułatwianiami. Zobaczymy. Krótko mówiąc, taki bilans zamknięcia i otwarcia wygląda tak. W ciągu ostatniego 1,5 roku odchodzący rząd robił wiele rzeczy wpływających na rynek nieruchomości. One wpływały na niego różnie. Jedne były dobre, drugie takie to w zasadzie były działania, bym nazwał je pozorowane. Trzecie to były złe, to też zależy jak to ocenia. Niektóre były niedokończone, tak jak właśnie ustawa o planowaniu przestrzennym, no bo ciągle brak tych rozporządzeń, które spadną zapewne na nowy rząd. W sumie duża aktywność niedokończona. Co zrobią nowe władze? Nowe władze, jeżeli to będzie tak jak przewidujemy, jak wiele osób przewiduje, koalicja tych komitetów wyborczych, które uzyskały łącznie większość sejmową, jeżeli to będzie ta koalicja, no to oni muszą zacząć po prostu od uzgodnienia jakiegoś wspólnego programu, ponieważ ich poglądy na budownictwo, patrząc się na ich programy wyborcze, czy też programy partii, które tam są reprezentowane w tych komitetach, są po prostu dość rozbieżne. Nie można jednocześnie iść w lewo i iść w prawo. Trzeba wybrać jakąś drogę. Być może trzeba wybrać drogę pośrodku, ale to będzie się ucierało i musimy chwilową cierpliwość wykazać. Wiemy już na pewno, że na niektóre udogodnienia, takie czy nawet pseudo-udogodnienia, czyli na to, że dostaniemy możliwość zbudowania domu jednorodzinnego bez pozwolenia i dostaniemy tą możliwość, którą już mieliśmy, dostaniemy ją jeszcze raz. Na razie na to powtórne obdarowanie nie bardzo mamy co liczyć. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał, sugeruj nam w komentarzach tematy audycji, którymi warto się zająć. Dziel się swoimi doświadczeniami i przeżyciami i odczuciami na temat rynku nieruchomości. Zapraszam do naszego serwera Discord, do wspierania naszego kanału oraz zapraszam do korzystania z wiedzy o obrocie nieruchomościami, a wiedzę tę znajdziesz na stronie symen24.pl. Cześć, trzymajcie się!